Nasz team powstał w 2008 roku. Założyliśmy team po tym, jak rozpadł się Platoon, w którym działaliśmy i w którym się poznaliśmy. Platoon to był taki duże przedsięwzięcie prowadzone przez majora Spencera. Ćwiczyliśmy wtedy dużą grupą według doktryny armii amerykańskiej i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś własnego. Tak powstał team. Dlaczego akurat Blackwater? Dlatego, że nie chcieliśmy być związani z jakąś konkretną armią po to, żeby nie robić konkretnej rekonstrukcji. A gdybyśmy wybrali działanie w ramach jakiejś jednostki wojskowej, to wówczas zależałoby nam, aby robić pełną rekonstrukcję z bronią, mundurami itd. Natomiast odtwarzanie jednostki kontraktorów po prostu w dużym stopniu dawało nam elastyczność. Mogliśmy używać w sumie dowolnych mundurów, jak również dowolnej w sumie broni, gdyż tak też działo się w rzeczywistości. Grupa założycielska, która działała od samego początku, to był Rodriguez, JKL, Sonsi, Winter i ja. Część z tych osób już nie uprawia airsoftu, nie bawi się w airsoft, natomiast dużo z nich nadal jest w naszym teamie. W pewnym momencie było tak oczywiście, że jak to w airsoftie, no, przydają się pojazdy i była chęć stworzenia jakiegoś fajnego, koszernego pojazdu na użytek również naszej zabawy. Inspiracją był mały czerwony buggy, który zobaczyliśmy kiedyś na grze Basra i wtedy stwierdziliśmy, że możemy. Że faktycznie coś takiego można zrobić i że może to działać i może również operować w warunkach ASG. Nie mieliśmy nikogo, kto by się tym zajmował, w zasadzie wszystkiego zaczęliśmy się uczyć na miejscu. No, tu przede wszystkim była pasja dwóch osób, JKL-a i Rodrigueza, którzy strasznie się zapalili do stworzenia takiego pojazdu. Obejrzeli film Trzej Królowie, tam taki pojazd właśnie jeździł. Zobaczyli kiedyś na eBayu, był do sprzedania taki pojazd, który rzekomo był właśnie repliką stworzoną na potrzeby tego filmu. No, on kosztował $15 000 plus cło, transport do Polski, więc przerastało to oczywiście nasze możliwości ekonomiczne i stąd poszła decyzja, żeby zrobić taki pojazd. Ciężkie to było, dlatego że po prostu nie ma żadnych planów takiego pojazdu. Przejrzeliśmy w zasadzie wszystko, co się znajduje w internecie. Znajdują się jakieś poglądowe rysunki, jest oczywiście dużo zdjęć, ale większość rzeczy trzeba zgadywać. Wszystko trzeba było robić od zera, wiadomo było tylko, że podstawą powinna być płyta podłogowa od Garbusa. No i w pewnym momencie JKL kupił taką płytę za niewielkie pieniądze po Garbusie. I to był przełom w zasadzie, bo nagle się okazało, że mamy podstawę, na której można zacząć budować. Tak się zaczęło. 7 miesięcy chłopcy pracowali, przede wszystkim we dwóch, właśnie JKL i Rodriguez, w garażu, troszkę metodą prób i błędów, budowy planów na zasadzie naprawdę troszkę zgadywania. Istnieje jeden rzut poprzeczny tego pojazdu, a na przykład szerokość pojazdu i długość poszczególnego rurowania trzeba po prostu zgadywać, bo nie ma takich danych nigdzie. Zastosowaliśmy po zbudowaniu szkieletu, wsadziliśmy do środka silnik od Garbusa, co jest skądinąd zgodne z oryginałem. W oryginale też znajdował się bokser chłodzony powietrzem, tyle że od Porsche. U nas jest od Garbusa, ale ta moc jest absolutnie wystarczająca. Powiem szczerze, na ostatnim biegu jeszcze nie jeździliśmy. Wrzuciliśmy Max trójkę i to chyba ze 2 razy podczas jakiejś gry. Po prostu pole walki, szybkości, które ten pojazd osiąga, są absolutnie wystarczające. Na airsoftowym polu walki nie było takiej potrzeby. Po 7 miesiącach ciężkiej pracy w garażu pojazd wreszcie go opuścił na Combat Alert 2 lata temu i wtedy w zasadzie użyliśmy go po raz pierwszy i po raz pierwszy nim jeździliśmy. To było oczywiście bardzo fajne, ale to nam nie wystarczało. Chcieliśmy go uzbroić i to uzbroić też w taki sposób, żeby był dokładną repliką tego, w jaki sposób ten pojazd był uzbrojany rzeczywiście w realu. Przede wszystkim używali go silsi podczas operacji Pustynna Burza.
bo to jest został stworzony jako pojazd zwiadowczy dalekiego zasięgu na warunkach pustynnych, z bardzo silnym uzbrojeniem, bardzo szybki pojazd i którego zadaniem było po prostu jakby rozpoznanie bojem. W momencie kontaktu z wrogiem pojazd natychmiast wycofywał się, ostrzeliwując się z całej broni, którą miał. W związku z tym musiał posiadać jej dużo. Musiał mieć przewagę ogniową w stosunku do jednostek piechoty, na które mógłby się natknąć. Więc w związku z tym pojazd taki posiadał albo strzelający do przodu, albo półcalowy Browning M2, albo granatnik. M2 właśnie się udało zbudować, to jest premiera, bo rozpoznajemy ją w boju i dopiero testujemy. Kolega, który zresztą na pewno opowie więcej na temat budowy tego karabinu, no w zasadzie skończył go dopiero tuż przed grą Mangusta, także karabin z HP Airsoft dotarł do nas dosłownie na kilka dni przed wyjazdem na grę. Zrobiliśmy montaż na ciężki karabin maszynowy dla pilota siedzącego obok kierowcy. Jest oczywiście też dospawany montaż do tyłu. Docelowo to jest montaż na też karabin wsparcia SAF, gdyż tak było w rzeczywistości. Pojazd ten posiadał 2 ciężkie karabiny strzelające do przodu i 1 karabin strzelający do tyłu. Karabin Browning M2 jest repliką, oczywiście obudowa została zrobiona w taki sam sposób, jakby była prawdziwa, natomiast jest repliką. Wszystko, co jest w środku, zostało zrobione customowo przez HP Airsoft w taki sposób, żeby działało jako replika airsoftowa. Natomiast karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy to są oczywiście repliki airsoftowe, takie kupione w sklepie.